Wszystko to twoja świadomość wypchnięta na zewnątrz. To jedna z lekcji, którą przekazywał nam Neville Goddard, ucząc o prawie założenia. Ale co tak naprawdę to znaczy i jak można tę świadomość przełożyć na rzeczywistość, żeby każdego dnia doświadczać spełnienia większych i mniejszych marzeń? W dzisiejszym odcinku wyjaśnię to szerzej i zapraszam Cię do niego zwłaszcza, że na końcu pojawią się dokładne słowa, które warto powtarzać sobie przed snem, żeby obudzić się do cudu. Zanim zacznę, przedstawię się zwłaszcza dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią w przestrzeniach i podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. I muszę jeszcze wspomnieć, że dzisiejszy odcinek może poruszyć czułe struny osób, które nie lubią słuchać o tym, że Boga mamy w sobie. Ale tak jak wspomniałyśmy na jednym z naszych niedawnych webinarów, na naszym kanale pokazujemy różne perspektywy i definicje Boga. I to, że pokazujemy je różne, służy przede wszystkim temu, żeby pokazać Tobie, że żadna nie musi się wykluczać. Że nie musisz obierać jednej sztywnej definicji czy perspektywy, a raczej to, że one są płynne i też, że dla każdego z nas jedna jest bardziej aktualna na dany moment i etap świadomości niż inna. I skoro mamy w tym jasność, to jeszcze odpowiem, dlaczego poruszam dziś po raz kolejny na naszym kanale temat prawa założenia. A robię to, bo czasem naprawdę wystarczy wrócić do podstaw i osadzić je po raz kolejny jeszcze głębiej w swoim ciele i systemie nerwowym. Prawo założenia, poza tym, że uczy nas, że to, co zakładamy na temat siebie, świata i ludzi, staje się naszą rzeczywistością, tak naprawdę kryje w sobie nauki i odpowiedzi na znacznie głębsze pytania niż takie w stylu jak mam przyciągnąć do siebie pieniądze albo konkretną osobę. Prawo założenia w swojej naturze uczy nas o prawie jedności. O tym, że twoje ja jestem jest jedynym, co istnieje i nie ma niczego ani nikogo poza tobą. Im jednak bardziej będziemy spłycać prawo założenia i sprowadzać je tylko do naszych chceń i pragnień i tego, jak sobie coś przyciągnąć i jakie techniki do tego zastosować, tym bardziej będziemy sfrustrowani, że nic, o czym myślimy przed snem, nam się nie spełnia. I powiem Ci szczerze, że mnie samą czasem osobiście wkurza to, jak wyskakują mi filmy na temat prawa założenia, w których nie ma wytłumaczonej jego głębi. I nie dotykają one kluczowych zagadnień, czyli odczucia iskry boskiej w sobie i świadomości, że rzeczywistość ja jestem to jest jedyna rzeczywistość. Jest za to wiele, no niestety powiem to wprost, płytkich filmików robionych za pomocą sztucznej inteligencji o tym, żebyś sobie wizualizowała przez 3 dni, że już jesteś z konkretną osobą w związku i odpuściła, a potem to się stanie. No ale co się dzieje? No wizualizujesz sobie przez te 3 dni, odczuwasz nawet to spełnione pragnienie, a on się nie odzywa. A wasze ścieżki jeszcze bardziej się oddzielają, a nie łączą. Więc wpadasz w smutek, poczucie tęsknoty, zastanawiasz się, czy do niego napisać, czy już to jest ten moment, bo minęły 3 dni, robisz jakieś głupie ruchy i szarpiesz się z tym, co jest, no bo masz w sobie bardzo płytkie podstawy. Ale posłuchaj, ja wiem, że ty wiesz, że na tym kanale, jak się już u nas rozgościsz, nie zajmujemy się płytkimi tematami. Zawsze lubimy sięgać tu głębiej i pokazywać ci szeroki obraz, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości umysłu. Tym bardziej, że same jesteśmy osobami, które od lat stosują z sukcesami prawo założenia. Założyłyśmy sobie, że będziemy żyć takim stylem życia, że to będzie podróżowanie i robienie tego, co sprawia nam radość. I już nawet ciężko nam policzyć dokładnie, ile spełnionych podróży mamy za sobą. Założyłyśmy, że Alicia Keys to będzie taka nasza ziomalka zza oceanu. I to już jest dla nas normalne, że odbiera nasze połączenia, kiedy łączy się na Instagramie, żeby pogadać o życiu i rozwoju. Czy że macha do nas ze sceny, rozpoznając nasze twarze. To nie jest kwestia przypadku, że do naszych duchowych kursów dołącza miesięcznie nawet do 2000 i więcej osób, bo my tym po prostu jesteśmy. To jest nasze ja jestem i nie ma miejsca na inne. I o tym głównie jest dzisiejsza lekcja, żeby wyjaśnić Ci, na czym polega określenie
tak często powtarzane przez Neville'a Goddarda, że wszyscy to ty, albo inaczej, że wszystko to twoja świadomość wypchnięta na zewnątrz. No bo dokładnie tak jest. I dokładnie tego samego chciał nas nauczyć Chrystus w swoich przesłaniach o Bogu i o tym, jak doświadczać Boga w sobie. Ale okej, rozkładam to teraz na czynniki pierwsze. Jedyne prawo, które istnieje nad wszystkimi innymi uniwersalnymi prawami, to prawo jedności. Mówi o nim Kurs Cudów, mówi o nim za wiele, ale nadal Biblia, mówi o nim nauka o niedualności, mówi o nim w swoich przesłaniach nawet Ra, czyli istoty duchowe. Prawo jedności, czyli nauka o tym, że wszyscy jesteśmy jednym, że mamy jedno źródło, że jesteśmy jedną świadomością, że ja jestem to jest jedyne, co jest, że twoje ja jestem to jest twoja droga, to jest twoja prawda, to jest twoje życie. Ja jestem dokładnie tym, czym wyobraziłam sobie, że jestem i w co wierzę, że jestem. Jesteś idealnym stworzeniem, które jest jedynym, co istnieje. Ale oczywiście, tego nie da się pojąć przez umysł. Można tego dotknąć subtelnie tylko przez serce. Umysł tego nie pojmie, bo umysłem się nie odczuwa. Odczuwać można tylko swoim jestem, czyli świadomością. Umysł od świadomości odróżnia skala zasięgu. Umysł widzi i porusza się tylko w tym, co do tej pory poznał. Dlatego potrzebuje wyjaśnień. Dlatego wpada w spiralę lęku, braku, kiedy coś się nie układa według jego ograniczonych wyobrażeń. Świadomość jest nieograniczona czasem ani przestrzenią. Dlatego nie ma dla niej wyzwania, kiedy w rzeczywistości trójwymiarowej na teraz pokazuje się niepożądany dla umysłu efekt. Świadomość wie, że wie. Świadomość jest. Stąd już tutaj, przy weryfikacji swojego sposobu manifestowania pragnień, warto zweryfikować i przyjrzeć się temu, jak często wpadasz w pułapkę życia tylko w swojej głowie. Bo za każdym razem, kiedy wychodzisz do prawa założenia z umysłu, jednocześnie tym samym nie jesteś w jedności z tym, czego pragniesz. Nie jesteś świadomością. Jesteś po prostu Anią, która nie przyciągnęła sobie konkretnej osoby, czy Adamem, który po raz kolejny porzucił fajny projekt. Dlaczego? No bo nie myślisz o sobie na wystarczająco dużą skalę. Myślisz o sobie zbyt ludzkie rzeczy. I wierzysz w nie, i dlatego one stają się twoją drogą, twoją prawdą i twoim życiem. Wiesz, kiedyś z Sylwią mówiłyśmy takie zdania. Kurde, mamy taki szklany sufit, którego nie możemy przebić. No i co się działo? Ten sufit stawał się coraz twardszy, aż w końcu zaczął nas przygniatać. Dopiero kiedy zdałyśmy sobie obydwie sprawę, a mamy takie połączenie, że to już jest dla nas normalne, że te same odpowiedzi przychodzą do nas w tym samym czasie, no to uzmysłowiłyśmy sobie, że mówiąc, mamy szklany sufit i nie możemy go przebić, tak naprawdę w taki sposób nazywamy Boga w sobie. To była nasza wiara. To było nasze jestem. Nie mogę, nie umiem, nie potrafię, męczę się z tym, jest coś na zewnątrz, co mi przeszkadza. I uświadom sobie teraz, jakiego Boga ty przywołujesz do życia, do prawdy, do drogi, którą idziesz, kiedy mówisz sobie takie czy podobne słowa. Na przykład, całe życie będę sama. Taki jest już mój los. To jest twoja droga, bo wszystko, co jest, to twoja obecna świadomość wypchnięta na zewnątrz. Albo, jak mówisz, najbardziej boję się, że zachoruję i nie będę mogła zrobić tego, co sobie zaplanowałam. Takiego właśnie Boga przez siebie przywołujesz do życia. Umacniasz się w nieżyciu i niezdążeniu i chorowaniu, a nie w życiu i spełnianiu się i byciu tym, czego pragnie twoje wyższe ja. Albo nasze ulubione, często słyszane. Jak mam sprawić, żeby on się zmienił? Jakiego Boga przywołujesz przez taką postawę i takie jestem? Dokładnie takiego, przez którego doświadczasz, że on ma w nosie cały ten rozwój, śmieje się z ludzi, którzy o tym mówią, każe ci wątpić w twoją drogę i wybory, nie wspiera cię
i jest odcięty od własnych emocji. To nie jest o nim, to jest o tym, w co ty wierzysz. Bo wszystko i wszyscy to ty, czy też inaczej twoja świadomość wypchnięta na zewnątrz. I jak czasem czytamy sobie komentarze niektórych osób tutaj u nas, na przykład pod filmami Sylwii O ja jestem, no to ja mam osobiście takie: kurczę człowieku, dlaczego próbujesz wziąć to na umysł? Co jest tą blokadą przed tym, żeby pozwolić sobie ten temat poczuć? Siebie poczuć przede wszystkim. Taki przykład komentarza typu: ale przecież ja chcę mieć moje własne miejsce do życia, żeby zapewnić moim dzieciom lepszą przyszłość. Co jest w tym złego? Nie ma w tym nic złego. To nie jest kwestia oceniania pragnienia jako złe czy dobre, lepsze czy gorsze, tylko szczerego przyjrzenia się temu, jakie jest w tym naprawdę ja jestem o tobie. Bo w takim założeniu jesteś oddzielona od swojego pragnienia swoją obecną wiarą we własne ograniczenia i brak możliwości. W tym założeniu jesteś uciemiężoną, biedną matką Polką, która haruje po nocach, żeby małym dzieciom zapewnić chleb i opłacić rachunki, a nie kobietą, która decyduje się przewodzić innym i budować przyszłość na swoich zasadach, wykorzystując do tego swoje wrodzone talenty i inwestując w swoje zasoby. Twoim jestem jest: jestem ofiarą, jestem zależna od innych. W twoich słowach widać tę przepaść. Jest sobie twoje jestem, które przywołujesz i czcisz. Ale ja rozumiem, skąd wynika ta przepaść. I tak jak wspomniałam, jest to powiązane z tymi filmikami, które czasem wkurzają moje ego swoją płytkością przekazu na temat prawa założenia, bo wiele osób mówi o tym, że żeby ucieleśnić swoje założenia i pragnienia, no to trzeba zmienić self-concept. I mówi o miłości do siebie i właśnie wizualizowaniu. I to jest w miarę okej, ale nie ma tu dużego obrazu i w wielu przypadkach nie będzie wystarczyło. Zwłaszcza jeśli mówimy o osobach, które mają tendencję do wpadania w rolę ofiary. Bo ich umysł właśnie w takich wypadkach nie zna, ale też nie pozwoli wpuścić im w siebie tego większego obrazu i do niego wracać. A ten duży obraz polega dokładnie na tym, od czego wyszłam w dzisiejszym odcinku, na uznaniu prawa jedności za najwyższe prawo, z którego wynikają wszystkie inne. Także prawo założenia, czy prawo przyciągania, czy prawo wibracji, rytmu, przyczyny i skutku, biegunowości i wszelkie, także które omawiamy na tym kanale. Ja jestem oznacza więc to, że ty jesteś jedyną i najwyższą mocą, że wszystko, czym jesteś, to boskość i że boskość to ty. Na tym polega właśnie klucz przemiany konceptu siebie, czy też self-konceptu, uznanie, że twoje istnienie to jedyne istnienie, że jesteś świadomością. I z tego wynika dalej poczucie, że świat materialny, ten, który widzisz dziś jako twarda i jedyna rzeczywistość, jest tylko małym spektrum tego, co jest naprawdę. I że to, co przywołujesz do swojej drogi, do swojego doświadczenia, to od teraz zupełnie coś innego, w co dotąd wierzyłaś czy wierzyłeś, że jesteś. Więc jeśli chcesz na poważnie zająć się stosowaniem prawa założenia w praktyce, to myślę, że nie mogę odmówić sobie tego, żeby przypomnieć ci, że mamy cały kurs na ten temat i wyjaśniamy dokładnie kluczowe zagadnienia prawa założenia oraz metody na jego stosowanie. Więc koniecznie sięgnij po niego, zwłaszcza, że cena nie jest tu żadną przeszkodą. Bardziej pytanie brzmi, jak dużą masz gotowość i odwagę do zmiany konceptu siebie na serio. A po drugie, jeśli chcesz wprowadzić w codzienność prawo założenia, a twój umysł okazuje się szamotać i być bardzo dużą przeszkodą i wpadasz w rolę ofiary i ciągle mówisz sobie, kiedy to się w końcu zmanifestuje, to wracaj zawsze do dużego obrazu. Do najważniejszego prawa, czyli prawa jedności. Bo twoja wymanifestowana rzeczywistość składa się z konceptu siebie, w jaki wierzysz. To w tym, w co wierzysz o sobie, jest twoja moc albo twoje demony do ujarzmienia. W tym, w co wierzysz o sobie, jest twoja wysłuchana lub niewysłuchana modlitwa. I ja wiem, że będziesz się siebie pytać, no ale jak ja mam uwierzyć, że jestem czymś innym, skoro widzę to, czego nie chcę? Skoro non-stop powtarzają się te same lekcje.
Odpowiedź jest prosta. Nadal myślisz o sobie, że jesteś za mało, że jesteś mały, słaby, że to są inni, którzy mają większą przewagę, że nic nie zależy od ciebie, że nie możesz z tym nic zrobić. Tak już jest i tak już zostanie. Znów, to jest Bóg, którego przywołujesz do swojej drogi, do swojej prawdy i do życia. Powstaje nam więc tutaj kluczowy wniosek. Im bardziej wzniosły i bliski poczucia jedności jest Twój koncept siebie, Twoje założenia o Tobie, tym piękniejsze doświadczenia w rzeczywistości 3D. I to jest tak naprawdę, myślę, klucz do ucieleśnienia wszystkiego, czego zapragniesz. Konkretnej osoby, pieniędzy, domu, zdrowia, wyglądu. To jest klucz do Twojego wszystkiego. Sposób, w jaki myślisz o sobie. I to, czy ten sposób pochodzi z miłości, czyli pełni i prawdy, czy z braku i ograniczeń. Ale teraz jak uwierzyć, że jesteś czymś więcej, że jesteś Bogiem, źródłem i że wszystko to Ty wypchnięty na zewnątrz i że przez Ciebie, dla Ciebie zadziewa się cała Twoja rzeczywistość. I tu zbliżamy się do obiecanej praktyki, która będzie wspierała powracanie do nowej świadomości, albo raczej powinnam powiedzieć, która będzie sprawiała, że będziesz świadomością, a nie umysłem zamkniętym w ciele, oddzielonym od milionów innych umysłów. Kiedyś już gdzieś o tym wspominałam, ale może niewystarczająco to wtedy podkreśliłam i nie pokazałam wagi tej praktyki. I zdaje się, że pisałam o tym wpis albo mówiłam u nas w źródle na sesjach. Ja mam tak, że przed zaśnięciem przez długi czas stosowałam mantrę „to wszystko ja jestem”. Zwłaszcza kiedy widziałam, że mój umysł próbuje analizować moje pragnienia i wpędzać mnie w poczucie niższości czy niezasługiwania. Powtarzałam sobie wtedy „to wszystko ja jestem”. To wszystko ja jestem. I tak 8 razy, skupiając się na odczuciu powrotu do jedności ze wszystkim, co jest. Ale rozumiem, że dla wielu osób te słowa mogą być niewystarczające, żeby ucieleśnić swoje pragnienia, dlatego dziś chcę zaproponować Ci jeszcze inne alternatywy. Ale najpierw wyjaśnię dokładnie, o co chodzi. Cel jest taki, żeby przed snem wrócić do najwyższych możliwych odczuć na swój temat. Żeby położyć się spać z wysokimi wibracjami w sobie. I to wcale nie oznacza, że musimy się sztucznie zmuszać do radości, czy być nadmiernie i wbrew optymistyczni. Ale chodzi o to, żeby wrócić do najwyższej prawdy o sobie, czyli o tym, czym jesteś w swojej naturze. Więc to, jak ja to robię, to kładę się do łóżka i przed zaśnięciem 8 razy powtarzam sobie wcześniej wspomniane słowa. Dlaczego robię to 8 razy? No bo dla mnie 8 to liczba nieskończoności. Zresztą zdaje się, że Goddard też o tym wspominał, że liczby mają wielkie znaczenie i on często skupiał się na Trójce jako tej wspierającej manifestację przez jedność Ojca, Syna i Ducha. Czy też myśli, odczucia i właśnie manifestacje. Ale ja potrzebowałam dla siebie powtarzać to 8 razy, no bo dla mnie osobiście 8 jest dosyć potężną liczbą, a dodatkowo ten czas 8 powtórzeń sprawia, że naprawdę głęboko wchodzę w te prawdziwe odczucia. A słowa, które Tobie proponuję przed zaśnięciem, to jestem źródłem i nie ma nic poza mną. Dla bardziej odważnych proponuję słowa jestem Bogiem, jestem wszechświatem i nie ma nic poza mną. To są słowa, które przypomną Ci prawdę o Tobie i przywrócą do zakładania o sobie najlepszego, najpotężniejszego. I teraz, czy to oznacza, że masz porzucić wszystkie inne założenia na teraz, typu przyciąganie konkretnej osoby, czy pracy, czy sumy pieniędzy itd.? To zależy. Bo jeśli w ciągu dnia po wizualizowaniu spełnionego pragnienia wieczorem później wpadasz w poczucie braku, to tak, radziłabym Ci teraz odpuścić wizualizację. Zrobisz tym samym energetyczną przestrzeń, a jednocześnie pokażesz sobie, że wierzysz w coś znacznie większego na swój temat niż tylko to, że możesz mieć swoje pragnienia. Nie będziesz chceniem, będziesz czystą świadomością i czystą miłością. Więc nie możesz przez siebie objawić nic innego, jak tylko to, czego pragniesz. Jeśli natomiast nie jesteś tak przywiązana czy przywiązany do swojego pragnienia,
to możesz mieć je po prostu z tyłu głowy, mówiąc te słowa. I zachęcam cię do czegoś konkretnego jeszcze na sam koniec. Zacznij od ucieleśniania sobie w ten sposób, za sprawą mantry „Jestem Bogiem, nie ma nic poza mną”, mniejszych pragnień. Nawet w zakresie konkretnej osoby, którą chcesz przyciągnąć. Odpuść na razie gonienie za nim czy za nią, skoro to się nie ucieleśnia. Zastanów się, jakie inne osoby, dla jakich innych obszarów swojego życia chcesz przyciągnąć, chcesz ucieleśnić przez siebie. Czy te osoby mają mieć w sobie jakieś konkretne cechy, intencje, jaką mają mieć energię? Skup się na jednej takiej osobie z innego obszaru niż relacje. Ja na przykład tak puściłam pod koniec 2023 roku intencję o ucieleśnienie idealnej osoby na stanowisko naszej asystentki. I 1 czy 2 stycznia 2024 zadzwoniła dokładnie ta osoba, którą miałam na myśli i którą sobie wyobrażałam, że straciła pracę. Ale też na przykład kiedyś miałam intencję, żeby trafić na takiego osteopatę, który też pracuje z energią. I miałam na myśli konkretną osobę, która wyjechała z Warszawy, a u której wcześniej, jakiś czas temu, byłam na sesji. No i pomyślałam sobie: kurczę, jakby było fajnie, gdyby ten facet wrócił i się odezwał, że znów przyjmuje. Nie minął tydzień i przyszedł mail od Piotra pod tytułem: „Przyjmuję tu i tu, zapraszam do rezerwacji terminów”. Tak właśnie działa prawo założenia, kiedy jesteś najbliżej prawdy o sobie. I mam nadzieję, że tym odcinkiem przybliżyłam cię do prawdy o tobie. A jeśli chcesz więcej, sięgnij m.in. po inne bezpłatne wideo z serii o prawie założenia u nas albo po praktyczny warsztat ucieleśniania założeń, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Wysokie Wibracje.